samochód od środka wygląda prawie jak torebka Chanel. To nieźle, ale czy torebka Chanel umie coś takiego? Kilka miesięcy temu jeździłam Range Roverem Sport i mówiłam, że ma grację stodoły. Nadal tak uważam, ale przy sporcie klasa G to stodoła murowana. Mimo sporego silnika 4 litry V8, 422 konie mechaniczne, to nie jest król szybkości. Jasne, robi setkę w niecałe 6 sekund, ale nie dlatego się go kupuje. No to po co komu to pudło w kolorze szmaragdowym? Jeśli Twoja posiadłość jest gdzieś za ostatnią wsią, kilometr polną drogą, to klasa G zawiezie Cię tam bez przeszkód. Sprawdzaliśmy ją w terenie i pokonywała zarówno piaszczyste pagórki, jak i błotniste rowy. To, co tutaj działa, to blokada 3 dyferencjałów. Blokada centralnego rozdziela moment obrotowy równo między przednią a tylną osią. Następnie blokada tylnego dyferencjału rozdziela moment równo między prawą a lewą stroną, a na koniec blokada przedniego dyferencjału robi to samo z przodu. W sumie wszystkie koła mogą kręcić się z tą samą prędkością i jeśli którekolwiek z nich ma przyczepność, samochód porusza się do przodu. Nie chcę jednak przez to powiedzieć, że Gelenda jest surowa i nieprzyjemna w kontakcie. Nic bardziej mylnego. Nowa klasa G może i wygląda uderzająco podobnie do poprzedniej generacji, ale jest wyposażona we wszystkie rozwiązania znane z innych modeli Mercedesa, włącznie ze sterowaniem głosowym, które tak mi się podobało w klasie A. Nie ma tylko hasła Hej Mercedes, pewnie dlatego, że to za mało poważne do takiego modelu. Kiedy już wdrapiesz się do środka, masz sporo miejsca. Są kieszenie w drzwiach, schowek w podłokietniku, duże uchwyty na kubki. Zapoznanie się z systemem inforozrywki wymaga czasu, ale sam system działa szybko i sterowanie nim, czy to głosowo, czy za pomocą mercedesowego gładzika, nie jest trudne. Nawigacja jest dokładna i ma dane o natężeniu ruchu, ale jeśli nie masz do niej głowy, możesz włączyć na kablu swój telefon i korzystać z Android Auto czy Apple CarPlay. Chociaż muszę przyznać, że Android Auto bez możliwości wpisywania danych na ekranie dotykowym nie jest tak dobre, jak mogłoby być. Znalezienie odpowiedniej pozycji za kierownicą zajęło mi chwilę, ale to u mnie norma w dużych samochodach, gdzie zakres regulacji jest duży. Kiedy już siedzę wygodnie, bardzo dobrze widzę na boki, bo słupki A są nieduże w porównaniu z innymi modelami, no i ustawione pod innym kątem. Kierunkowskazy na masce wskazują też, gdzie kończy się samochód, a trochę go jest. Klasa G ma długość 481 cm. W samochodzie tych rozmiarów kamery to duże ułatwienie. Już widzę tych purystów, którzy piszą komentarze o tym, że prawdziwy kierowca w prawdziwym samochodzie ma wyczucie i jeździ bez takich nowoczesnych przeszkadzajek. Tak, chłopaki, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Mam nadzieję, że wygodnie się Wam korzysta z telefonu z tarczą. Do rzeczy. Ten egzemplarz wyposażony jest w pakiet parkingowy, w skład którego wchodzi kamera 360 stopni, moim zdaniem nieoceniona na nieznanym parkingu, oraz asystent parkowania. Jeśli nie masz ochoty kręcić kierownicą w tę i z powrotem, samochód sam znajdzie miejsce do parkowania i zaparkuje. Ale uprzedzam, wąskie miejsca parkingowe odrzuci od razu. Sprawdzałam. Jeszcze o parkowaniu. Klasa G ma bagażnik otwierany na bok, a nie do góry. Jeśli więc wybierasz się na większe zakupy, zaparkuj przodem. Bagażnik ma pojemność 454 litrów, co nie jest oczywiście rekordem wśród samochodów o tej linii nadwozia, ale też moim zdaniem nie jest niewystarczający. Pokazywałam już, jak klasa G radzi sobie w terenie i wspomniałam, że nie jest demonem prędkości, ale w trasie czy w jeździe po mieście jest bardzo wygodna. Zawieszenie pozwala przepływać przez garby na ulicach, nierówności właściwie się nie zauważa. Nie straszne mi też wysokie krawężniki, tylko to spalanie. Producent mówi coś o 12 litrach na setkę. Mnie wyszło jakieś 22. No nie wiem.
A i Mercedes Tuli. To się nazywa fotele z aktywnym podparciem bocznym, ale to jest takie przyjemne. Ojej, mam ochotę przejeżdżać przez każdy zakręt tylko po to, żeby on mnie przytulał bardziej. Coś niewiarygodnego. Dobra, wiem, to nie dlatego się kupuje ten samochód, ale nie szkodzi. O, i znowu mnie tuli. Gelenda to historia motoryzacji. Nowa wersja jest fenomenalna w terenie, daje mnóstwo przyjemności z jazdy, a dzięki nowym technologiom nie odbiega komfortem od dowolnego innego auta marki premium. Oczywiście nadal wymaga wielu kompromisów, bo trzeba nauczyć się do niej wsiadać i wysiadać, zwłaszcza jeśli jesteś mną. Trzeba pamiętać, że jest to bardzo duży i bardzo ciężki samochód. Wyniki spalania powodują, że działacze Miasto jest nasze mdleją na sam widok klasy G, ale rozumiem, skąd bierze się miłość do tego auta. Ja też bym je kochała. Oceń moje wideo, daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.